Castile właśnie ruszyło z kwietniową akcją. Podczas tego miesiąca będziemy mieli 3 eventy. W każdym z nich pula tokenów będzie po 500 tysięcy tokenów CAS do podziału. No i jeżeli chcecie sięgnąć po część z tych tokenów, to polecam oglądać, bo właśnie tutaj opracowałem kilka strategii, jak zoptymalizować ruchy, niezależnie od tego, czy już graliście w tą grę, czy dopiero zaczynacie. Dla każdego coś miłego. No to lecimy. Ok, na początku warto się skupić na tym, jakie mamy tutaj eventy po drodze, więc już rozpoczęliśmy event, w którym liczy się nasza aktywność, a w zasadzie po prostu logowanie się do gry i zgarnanie różnych surowców. Za chwilę Wam tutaj pokażę, jak to mniej więcej wygląda i w jakim kierunku ja zamierzam iść i dlaczego w takim kierunku. Potem zauważcie, że mamy 7 kwietnia 2 eventy, które się rozpoczynają, a w zasadzie 3, ale 2 z nich po prostu tutaj z tokenami. Czyli te eventy tokenowe to jest Hero Championship i tutaj też Wam pokażę moją strategię, jak generalnie zoptymalizować sobie jak najwięcej tutaj tych samonów zgarnąć. No i dodatkowo też ruszymy z areną. Dla graczy nowych troszeczkę będzie ciężej, jeżeli chodzi o samą arenę, bo będziecie musieli tutaj w głównej kampanii wbić określony poziom, ale uważam, że w tydzień czasu jeszcze jest to do osiągnięcia. No i przede wszystkim limitowany pool z nowymi bohaterkami, Anną i Sally, którą tutaj mamy od 7 do 21 kwietnia. Natomiast no ja będę tutaj chciał, jeżeli chodzi o te bohaterki, już na samym starcie jak najwięcej po prostu uzyskać i za chwilę powiem Wam dlaczego. No i na sam koniec mamy Gear Championship, a w zasadzie event będziemy kończyć zapewne areną. Jeżeli chodzi o arenę, to dzisiaj nie będę jej tłumaczyć, z uwagi na to, że jeżeli chodzi o wprowadzane przez nich zmiany, to jeszcze się nie określili, w jakim kierunku to wszystko poszło i dopiero jak uzyskamy wszelkie informacje, to nagram Wam dodatkowo oddzielny film. Również przy każdym z tych eventów będę starał się jeszcze pewne rzeczy Wam przypomnieć, pokazać, w jakim kierunku ja idę. Będą live'y, więc na pewno warto subskrybować ten kanał, by być z takimi rzeczami na bieżąco. To na początku zajrzyjmy sobie tutaj do tego pierwszego eventu, który polega na daily logowaniu. I ten event macie tutaj w tym miejscu. No i możecie zobaczyć, że ja już za pierwszy dzień zgarnąłem manę 1000, więc tutaj naprawdę troszeczkę będzie do zgarnięcia kart i różnych surowców. Jak widzicie, tutaj teraz klejmuję monety i to mamy do końca kwietnia, więc polecam raz dziennie się zalogować. A jak gra Wam się spodoba, to zobaczycie, że będziecie dużo częściej. I ponieważ zbieramy tutaj te skrypty za różne aktywności w grze, więc ja zazwyczaj celowałem, żeby jakiś fajny sealed item ściągnąć. Tym razem w to się nie będę bawić. Tym razem będę szedł pod Heroes Championship Event, ponieważ za samonowanie kart, jak zaraz Wam pokażę, no będą tutaj punkty i będą się dobrze liczyły, więc ja po prostu będę szedł tutaj w te karty. Oczywiście tradycyjnie można wszelkie jakieś paki kupować. Ja tak przeliczałem, to poza tym, że trochę tych tokenów wpadnie, jakaś tam niewielka ilość, to raczej nie będę tutaj dodatkowo inwestować akurat w te pakiety. No i skoro już wspomniałem Wam o tym evencie Heroes Championship, to teraz chciałbym Wam pokazać kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby zająć odpowiednio dobrą pozycję, a szczególnie też pokażę kilka rzeczy dla tutaj nowych graczy, albo dla tych, którzy jeszcze nie wklepali ref kodu, w jaki sposób można tutaj dodatkowe samony na wezwanie bohaterów zebrać. No i tutaj specjalnie Wam przekleiłem regulamin, który jest z poprzedniej edycji. Również tutaj u góry znajdziecie link do Medium, które wyjaśnia, w jaki sposób wygląda Hero Championship, za co się otrzymuje punkty. Tak jak tutaj też widzicie, za bindowanie i samonowanie bohaterów. Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o bindowaniu bohaterów, no to zachęcam tutaj wejść na playlistę na moim kanale. Macie bardzo dużo poradników już o Castile, także możecie się dużo więcej dowiedzieć. Po pierwsze, jeżeli jesteś tutaj graczem, chciałbyś dostać darmowe samon tykiety, no to zachęcam oglądania filmu od deski do deski, bo tutaj będzie gdzieś wędrować ten kod na dokładnie 10 takich samon ticketów. Natomiast osoby, które jeszcze nie zbindowały swojego konta, no to zachęcam do wpisania
tego u dołu kodu, ale również możecie go w komentarzu, również macie przyklejony tutaj pod samym filmem, także możecie go wkleić, zbindować i dostajecie za to 20 summon tickerów. Także jak ktoś będzie miał szczęście, to od razu na starcie 30 summon tickerów. Również zachęcam do obserwowania mnie na Twitterze, też znajdziecie tam na dole, albo do oglądania jakichś moich live'ów z Castilla, bo niewykluczone, że jeszcze coś tam będę miał dla Was do rozdania. Ważną taką rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, że ci, którzy się mnie słuchali i wykorzystali off-season, to trochę tych kart musieli nazbierać. Trochę też mogli nazbierać bohaterów, ale w inny sposób. I za chwilę Wam pokażę, w jaki sposób można sobie nazbierać. Tutaj Wam pokazuję, ile ja już mam. Ja mam praktycznie co jakiś czas, muszę tych rar bohaterów bindować, powiedzmy tych 2-3 gwiazdkowych, no bo jak widzicie, mi się już tutaj wszystko wypełnia. Dlaczego mi się to tak szybko wypełnia? Po pierwsze, ja bardzo zbieram dużo skrzynek. Tutaj cały czas ten market musicie wykorzystywać i już Wam pokazuję te patenty. Po pierwsze, w tych skrzynkach wyskakują różni bohaterowie. Tam może kart nie uświadczycie, natomiast na przykład jak wejdziecie na Arena Shop, to możecie bezpośrednio kupować bohaterów. Dlatego warto codziennie wykorzystywać te 3-4 walki na arenie. Dla tych, którzy dopiero zaczynają na tej zwykłej, tu niezależnie czy wygracie, czy przegracie, dostajecie jakieś tokeny. Jest trochę graczy nieaktywnych, więc tutaj będziecie mieli sporą szansę, żeby sobie podskoczyć na tym poziomie. Natomiast ta High Arena, no ona wskakuje od przejścia odpowiedniej kampanii. Myślę, że jak ktoś będzie tak solidnie grać, no to też będzie miał tą AK, to będzie miał tą okazję. Natomiast nie zrażajcie się, bo prędzej czy później Wam to się przyda. Będzie jeszcze event w czasie TGE, zapowiadają na Q2. W mojej opinii na ten moment powinniście się bardziej modlić, żeby oni te TGE przekładali. Dlaczego? Zobaczcie, jak się wylistowały ostatnie projekty Immortal Rising i Off the Grid. I to naprawdę dobrze nie wyglądało. Ale wróćmy tutaj do naszego eventu Hero Championship, więc po pierwsze, najpierw starajcie się skupić na tutaj legendarnych Heroesach, dopiero potem ściągacie kolejnych z puli. Severance Shop polega na tym, że tokeny coiny w zasadzie tego sklepu otrzymujecie w momencie, kiedy już będziecie przywoływać bohaterów i będziecie dostawać tych bohaterów z poniżej tieru rar, po prostu za ich zniszczenie. To też możecie zobaczyć w innych moich materiałach. No i ja mam taką strategię, że w tym wypadku troszeczkę idę pod Lizzie, natomiast teraz będę musiał się troszeczkę zastanowić, czy nie zmienić swojej taktyki, ale muszę troszeczkę to wszystko zbalansować, tak żebym też wypadł bardzo dobrze na tej arenie Advance, a wiem, że na przykład Lizzie lub ewentualnie też chcę tutaj pójść w Demechi, no mogą mi się przydać na tej arenie. Dungeon Shop i tutaj to samo, tutaj też mam do zgarnięcia Lizzie, natomiast no teraz zacznę chyba iść w kierunku właśnie Fausta, no bo to jest jakby tania legendarka potem do zdobycia. No i ostatni League Shop, zapraszam do naszej ligi. U dołu macie Telegram i też na tym Telegramie mamy bardzo fajną grupę, bardzo fajną ekipę z polskich, prawie chyba jest nas 26 osób. Mam nadzieję, że będziemy się powiększać, będziemy bardziej liczną ekipą i zapraszam właśnie do naszej polskiej ligi, do polskiej ekipy, żebyśmy pokazali tutaj naszą narodową siłę. I ja praktycznie tutaj staram się znowu jak najwięcej wykupić. Jeżeli Wam się zdarzy na przykład na arenie, że nie wiem, sporo coinów zdobędziecie, no to potem możecie na przykład lecieć z summon ticketami. I to jest jedno z takich miejsc, gdzie rzeczywiście będziecie mogli sobie powiększyć ten tier. Zauważcie, że niektórzy gracze są strasznie leniwi i ja na przykład widzę to w sezonie, gdzie na przykład troszeczkę udało mi się podkręcić ten leaderboard, więc nie wszystkim chce się po prostu wykonywać te rzeczy. Ja to zazwyczaj sobie dzielę na 3-4 takie sesje po pół godziny, więc to tak naprawdę mi dużo w ciągu dnia nie zajmuje. Najwięcej można powiedzieć, że zabawa w dungeony. Kolejnym takim miejscem, gdzie też będziecie mogli sobie poznajdować fajne rzeczy, to jest właśnie questy. No i też tutaj do końca to nie jest jakiś wyczyn, żeby wykonać te questy. Polecam szczególnie też popatrzeć na te weekly. Zobaczcie, że tutaj i mana kryształów trochę jest, i też możecie znaleźć kolejne bardzo ciekawe rzeczy, na przykład taką Diamond Chest.
Skrzynki również, jak odblokujecie Business Hall, również tam się znajdą. Dodatkowo za wykonywanie, właśnie jak dołączycie do naszej ligi, to też będzie można tam pozbierać skrzynki, gdzie, tak jak widzicie, już mi się Shrin pali. Na razie tego nie wywołuję, tutaj zrobiłem błąd, bo kilka wykorzystałem, powinienem to troszeczkę dłużej trzymać. Natomiast tutaj jakiegoś na wyższym tierze niż rar, czasami epic wypada legendarkę naprawdę ciężko trafić, ale to są zawsze punkty bonusowe, no po prostu zbierać ziarko do ziarka. I jak to mówią, zbierze się miarka. Kolejne miejscówki, to już niestety te miejscówki płatne, gdzie znajdziecie, no to po prostu tutaj, jak widzicie, pierwszy pakiet, szczególnie dla tych graczy, którzy jeszcze nie rozpoczęli grania, no to nie będzie tak drogo kosztować, tak jak w tym wypadku mnie by kosztował. I ja dopiero pod koniec będę gdzieś rozważać, czy jeszcze tutaj coś zgarniać. Na samym początku zobaczcie, że Joanna Dark będzie was kosztowała chyba $1, więc na to też warto zwrócić uwagę. Tutaj troszeczkę to inaczej będzie wyglądać, ale to możecie zobaczyć w moich starszych filmach, jak to wygląda. Dodatkowo macie tutaj takie pakiety cykliczne. Tutaj możemy, polecam zbierać srebro. Macie weekly, monthly, również możecie poprzez tarot coinsy. Ja na razie tego nie przeliczałem, natomiast widzę, że tutaj bardzo się opłaca wykupienie rzeczywiście za te 200 tarot coinsów. Dlaczego? Bo mamy sunglassy, które potem wam omówię, jeżeli chodzi o Gear Championship. No i mamy też Sanity i mamy kryształ. Kryształ nam się przyda właśnie, tak jak pokazywałem wam, do gearów. No tutaj już są o wiele droższe pakiety i trzeba by było się zastanowić, czy dosyć fajnie to jesteśmy w stanie wykorzystać, ale ja raczej nie będę tutaj tych bardzo drogich wybierał. Natomiast te za 200 można fajnie to połączyć, już wam pokazuję, z Richard Gift, czyli po prostu codziennie doładować po 200 tarot coinsów, to jest codziennie po $1. No cóż, uzbiera się 30 dolków, no ale to już wy musicie zadecydować, czy to będzie opłacalne. Od razu ostrzegam, tak naprawdę nie znamy wyceny tokenu Cast, na razie gaming bardzo słabo wygląda, więc zobaczcie, czy chcecie iść w tą stronę finansową, czy chcecie po prostu sobie bezpiecznie się pobawić, pograć. Ja powiem szczerze, ja już troszeczkę tej kasy przepaliłem na tą grę, ale ona mi się strasznie podoba. No i też znalazłem kilka fajnych takich rzeczy, gdzie zobaczyłem, jakich potencjalnych jeszcze bohaterów możemy mieć w Castile, ale to już w innym odcinku. Także tutaj można fajnie zmiksować i zobaczcie, tu można rzeczywiście, no tak jak widzimy, nie każdy dzień gdzieś tam trzeba będzie wpłacić na przykład 400 coinów, natomiast zobaczcie, że tutaj poziomu rar trochę dostaniemy, żeby przywołać bohaterów, dostaniemy żółtych kart, więc tu rzeczywiście no, będzie można fajnie z tego skorzystać. I ja teraz widzę, że będę z tego rzeczywiście korzystał. Dodatkowo tutaj widzicie też, można wszystko fajnie sobie claimować za ten login 7-dniowy. Jak skrzynki będziecie zbierać, dodatkowe tutaj macie rzeczy, że zobaczcie, że tutaj za chwilę mnie za te punkty z otwieranych skrzynek czeka 10 złotych kart, no i 500 kryształów, to już niewiele brakuje. I jak będziecie rzeczywiście zgarniać z tych shopów te skrzynki, to zobaczycie, że to bardzo szybko będzie szło. Dodatkowo pakiet suppliesów. Ja już ten 30-dniowy praktycznie kupiłem w off-sezonie i żałuję, że tych pakietów w ogóle się zastanawiałem zbyt długo, czy w off-sezonie je wziąć. Ci gracze, którzy wzięli, myślę, że tutaj naprawdę skorzystają. Natomiast dla tych, którzy dopiero się zastanawiają, no i ja tutaj kupiłem. Dzisiaj właśnie wydałem około w sumie na te pakiety 35 dolków. No i tak naprawdę odnowię ten 7-dniowy, po 7 dniach. Tutaj pójdzie trochę tej inwestycji. No i po 8 dniach, bo już się kończy ten 30-dniowy. Tutaj jak widzicie, na cały kwiecień mi wystarczy. Więc plusem też tej gry, że jest bardzo dobra monetyzacja. A co to oznacza? No zauważcie, że 99% gier opiera się tylko na tym, że sprzedadzą token i za to będą dewelopować grę, a tutaj rzeczywiście myślą w tym kierunku, że no, muszą zarabiać. To nie może być tak, że gra Web3 nagle się odcina od wszelkich mechanik, które zostały wynalezione w Web2, bo inaczej to się nie będzie spinać, więc pod tym względem dla mnie to jest jakby podejście bardzo dobre, ja to rozumiem.
z tego korzystam, ta monetyzacja jest dosyć sprytna, ale mnie jakby przekonuje, jak chcę się rozwijać, chcę być wysoko w leaderboardzie w różnych eventach, no to niestety czasami trzeba gdzieś tutaj podskoczyć, a czy to się opłaci, no zobaczymy. No w Immortal Rising też trochę przepaliłem i się nie opłaciło. Być może tutaj gdzieś odda, a jak nie, to przynajmniej będzie mi miło, bo fajnie się pograło. I powiem rzeczywiście, że tutaj przy tym wydawaniu tej kasy jakoś tak nie odczuwam tych pieniążków z krypto, łatwo się wydaje. Więc tutaj zobaczcie, że naprawdę te klejmy bardzo są fajne i dodatkowo wpada token kas tych skrzynek. Tak jak widzicie, ten pakiet 7-dniowy 4,99, ten 30-dniowy również podobnie, no i tutaj ten najdroższy za prawie $20. No i dodatkowo ja sobie jeszcze wykupiłem Fund Rewards, tutaj w sumie sporo już odblokowałem. No jak widzicie, po kolei też będzie sporo do blokowania. Wcześniej też wykupiłem Growing Legends, więc tutaj za przechodzenie tej kampanii głównej. W zasadzie u Was, jak zobaczycie moje stare filmy, no to się pokaże na początku tych kampanii. I dlaczego ja to kupiłem? No, a mianowicie dlatego, że są złote karty. Powinienem to 15-18 przejść, zobaczymy, czy tutaj się uda. Natomiast no liczę, że jeszcze trochę wpadnie tych kart. Zobaczcie, od 15-18, no to będzie 10 czarnych i 20 złotych kart, tak? Srebrne, złote. W zasadzie taka nomenklatura funkcjonuje. Więc no, trochę tej kasy można przepalić. No i też jeszcze dodatkowo zwracam uwagę, że tutaj macie ze skrzynkami pod eventy, też można się zastanowić. I druga rzecz, na którą prawie nikt nie zwraca uwagi, to spójrzcie, że tutaj macie, jak widzicie, ja to sobie kompletowałem, że możecie skorzystać i te pakiety na samym początku są dosyć w miarę tanie. Tutaj w moim wypadku no to już sporo kosztuje, tak? 6000 coinsów to wychodzi ponad chyba $50, więc akurat z tego nie będę korzystać. I teraz bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o Heroes Championship, no to jak zbieracie to wszystko, to na sam początek, jeżeli dopiero zaczynacie, to wiadomo, musicie otwierać, no bo musicie się rozwijać, musicie robić kampanię główną, musicie robić dungeony. Tutaj polecam właśnie przejść jeszcze do tych starszych filmów i zobaczyć sobie, w jaki sposób się rozwijać. Natomiast gracze, którzy grają ze mną jakiś czas, no to polecam już trzymać do tego 7. I w momencie, kiedy dopiero będzie 7, tak jak ja, to dopiero wtedy zacząć tą całą zabawę. No i tutaj mogę Wam pokazać, tak? Ja już trochę uzbierałem tych wszystkich kart. 216 srebrnych, 21 złotych, trochę tego jest. Powinno być więcej, ale też potrzebowałem troszeczkę się rozwinąć, żeby progresować i w dungeonach, i progresować też tutaj, jeżeli chodzi o kampanię główną. No i też troszeczkę nas złapali na tym evencie z Jessim, a Jessie jako karta jest bardzo przydatne. Dodatkowo, jak widzicie, tutaj już Wam pokażę, zbieram fragmenty i ich w ogóle nie odpalam, tak? Ponieważ zabiorą mi miejsce i będę musiał na siłę bindować, więc w momencie, kiedy nam wpadnie już ten event, ja te karty jakby w zasadzie tych bohaterów sobie przywołam i potem w odpowiedni sposób zbinduję. No i też tutaj od razu się przygotowujemy też pod arenę, ale zobaczcie, że całościowo to wszystko nam się będzie fajnie spinało i rozwijało. Dodatkowo przy Summon Gate'cie macie możliwość przywoływania bohaterów poprzez zapłacenie tutaj kryształami. Dlatego tak ważne jest, że jeżeli ktoś chce gdzieś tam mocniej przycisnąć i wydać trochę dzięgów, no to właśnie można poprzez te kryształy tutaj pojechać. No i kolejną ważną rzeczą to poprzez zbieranie takich serduszek. Jak widzicie, no ja trochę tam wydawałem sobie. Też trochę niepotrzebnie trzeba było to trzymać, jak widzicie, ja też te błędy popełniam. Natomiast na czym to polega? To polega na tym, że dodajemy swoich znajomych, wysyłamy, odbieramy i tutaj macie Manage Friends, możecie od razu mnie dodać, Mr. Devil, zresztą jak tutaj też dołączycie do naszej ligi, no to będziemy wszyscy w jednym miejscu. No i co już patrzcie, jeżeli ktoś Wam nie wysyła, no to po prostu dziękuję, do widzenia, to są nieaktywni gracze. Ja wcześniej w czasie sezonu miałem po prostu osoby, które były bardzo aktywne i całe 50 miejsc, jak widzicie, no już teraz tak pięknie nie ma, trochę mniej jest tych aktywnych graczy, a to wynika z tego, że ludzie myśleli, że to od razu zaraz wleci jakieś TGE i zarobią miliony na swoje przyszłe Porszaki.
Okej, bardzo ważnym miejscem również jest ta strona. Na dole dostaniecie link do rejestracji do platformy questowej. Już Wam pokazuję, dlaczego warto się do tej platformy questowej zalogować. To również jest w moich starych filmach, natomiast tutaj macie daily check-iny, macie również powiązane z socialami, czyli z retweetowaniem informacji o projekcie. No i warto tutaj sobie działać, ponieważ za każdą taką akcję dostajecie 100 coinów, a potem możecie to wydać w Point Store i na przykład zobaczcie, tutaj pierwsze takie wydatki to są za 500 punktów i na przykład dostajecie jednego ticketa. Maksymalnie możecie dostać 10, możecie dostać też za free boxa z tokenami albo po prostu kryształy, czyli wszelkie rzeczy, które są dla Was bardzo przydatne i do wykorzystania podczas aktualnego eventu. Kolejnym ważnym miejscem, którym Wam pokażę, gdzie warto też tutaj wykonać różne akcje, to są dungeony. No i w dungeonach, jeżeli chodzi o karty, to znajdziecie na przykład w Gate of Hell. Tutaj też, uwierzcie mi, wpadają te srebrne karty. Też pada mana, więc tutaj warto rzeczywiście to wykonywać. No i w momencie, kiedy pojawi się taki fioletowy dym, to znaczy, że gdzieś tam do oporu pojechaliście, natomiast osoby, które dopiero będą zaczynać, to raczej się tutaj na to nie natkniecie. Jeżeli macie jakieś problemy z przejściem, śmiało piszcie tam na Telegramie, jest ekipa, która Wam odpowie. Ja też często staram się pomagać w takich sprawach, a jak pewne rzeczy nie wiecie, które tutaj Wam wyjaśniam, to śmiało piszcie w komentarzach, również będę starał się Wam pomóc. Jak już przepniecie przez pewien poziom, to w kolejnym dungeonie, jak zobaczycie, też różne rzeczy można otrzymać od kart. Bo skrzynki, tak jak powiedziałem, ze skrzynek wypadają również bohaterowie, również mana, więc dungeonów nie należy unikać, jak najbardziej robić. Jeżeli chodzi o takie dungeony, to na ten moment sobie odpuszczam Soul of Evil, z uwagi na to, że sporo kosztuje Sanity i w tym wypadku będę z tym czekać po prostu na event pod Girę. No i w mojej opinii też ważnym takim dungeonem, który Wam się przyda pod rozwój bohaterów, to jest Black Emperor's Trail. I tutaj co tydzień to wygląda troszeczkę w inny sposób. I jak widzicie, mamy ten tydzień, w którym dostajemy za odpowiednie przejście każdego flora, w tym wypadku manę. To też polega na tym, że w określone dni możemy wybrać różne drużyny. I tutaj jeżeli chodzi o manę, no to należy się skupić po prostu na drużynie żółtej. W tym wypadku, jak widzicie, będzie mi bardzo ciężko przejść z uwagi, że bohater jest na wysokim poziomie. Ja mam tylko 3 karty żółte, więc takim strategicznym zagraniem, żeby powiększyć tą manę i żeby bohaterów podnieść na wyższe levele, będzie pójście tutaj akurat w nowe pole bohaterów. No i jeżeli chodzi o te nowe pole bohaterów, to tutaj dostaniemy Sali. Jeżeli już ktoś z Was jest na poziomie zaawansowanym i robi te dungeony, no to wie, że ona z Feniksem potrafi wyczyniać cuda i czasami dojechać całą drużynę, więc wydaje mi się, że tutaj, o ile dobrze pamiętam z bety, to będzie chyba jako mag, która będzie po prostu po pewnym obszarze robić damage, ale też będzie Anna i o ile dobrze pamiętam też z opisu, to jest asasynka żółta, która może stanowić bardzo fajną alternatywę dla Lizzie, tutaj jeżeli chodzi o kolor czerwony, więc zobaczymy, która z nich będzie częściej mi wypadała, natomiast to mi pomoże przede wszystkim właśnie w ogarnięciu tutaj tego dodatkowego dungeona i dokładnie wypozycjonowaniu się na zbieraniu jeszcze większej liczby, jeżeli chodzi o manę. Ale nie tylko, bo ja, jak wiecie, będę też celować bardzo mocno w tą arenę Advance i będę chciał gdzieś w okolicach pierwszej setki się tutaj ustawić. No i dzięki temu będę mógł po prostu swój skład rozwinąć, bo na ten moment, jeżeli chodzi o moje składy, no to poza czerwonym, który jest troszeczkę do
rozwinięcia, szczególnie o levelowanie, dlatego tak chcę mocno postawić na manę, żeby rzeczywiście ten skład był bardzo mocno silny. To też myślałem o takim miksie fioletowo-żółtym, a tutaj dzięki tym bohaterkom prawdopodobnie zrobię 3 składy jednego koloru. Być może będzie właśnie to kolor zielony, gdzie też mam już fajnie pozbieranych bohaterów, których będę mógł po prostu wylevelować. Ewentualnie być może zrobię zielono-fioletowy miks, zobaczymy jak to będzie najlepiej pasowało, ale dzięki temu rzeczywiście zrobię dosyć mocny progres na tej arenie Advance. No i kolejnym eventem, który nam się pokaże 14, to będzie Gear Championship. Tutaj też macie wklejone ze starego eventu, jaki był regulamin i też warto na to zerknąć. I tu przede wszystkim będą bardzo ważną rolę odgrywały dungeony i wasza progresja w kampanii głównej oraz po prostu całkowity rozwój. No bo tak jak widzicie na skwerze z tawerny, im wyżej będziecie mieli tawernę, tym będziecie więcej odbierali sanity i tego sanity na dużo wyższym poziomie. I tu jak widzicie, no ja mam trochę tego odłożonego, więc będę mógł się fajnie gdzieś tam rozwinąć. Trochę tych mniej klepstryt, natomiast prawdopodobnie będę i tak wykonywać sporo rzeczy nie w taki sposób, tak jak tutaj macie in progress. Na dungeonie 7 już macie, jeżeli chodzi o giry, to na levelu legendarnym. No i jak widzicie, jeżeli chodzi tutaj o punktację, no to za legendarkę na drugim starze dostajecie 40 punktów. Natomiast ja bym chciał jeszcze progresować tutaj, jeżeli chodzi o dungeony i spróbować wskoczyć na ten 9 dungeon. Wydaje mi się, że to jest jeszcze w moim zasięgu na spokojnie. Czy 10, no tu już będzie ciężko, żeby to zrobić w 2 tygodnie, chociaż nie wykluczam, jeżeli tej many się sporo nazbiera i rzeczywiście tych bohaterów sprogresuje, no to rzeczywiście są jakieś szanse. Dodatkowo tu się znowu przydadzą kryształy. Pamiętajcie, że te Sanity 2 sztuki macie zawsze za free, a potem można do oporu. Więc jak skończy się event, który będzie polegać na zbieraniu bohaterów, to można taką jakby powiedzmy tygodniową pauzę sobie zrobić i no ja tu będę szacować. Zobaczymy jaki wymyślą regulamin na tej arenie Advance. Jeżeli zobaczę, że tutaj będą jakieś szanse i zakusy na wyższe miejsce, to będę starał się razem ze skrzynkami tutaj kombinować, a jak nie, to po prostu pójdę ostro w giry i zbieranie właśnie tutaj kryształu po to, żeby jak najwięcej tych dungeonów robić i jak najwyżej progresować. Również pamiętajcie, że po prostu no, tych kryształów, jak będziecie naprawdę sporo tych wszystkich rzeczy, które są związane z daily robić, to jest naprawdę dużo do zebrania i ja głównie przez dużą część off-sezonu tego nie wykonywałem. Pamiętajcie, że tutaj na kampanii cały czas w Dream Cycle ja mam rozwinięte to do maksa 12×12. Pierwsze macie 2 sztuki za free, a potem po prostu za kryształy. No i tutaj też otrzymujecie po prostu manę i skrzynki, również srebrne coinsy i tutaj expa do rozwoju bohaterów, więc w momencie, kiedy rzeczywiście jeszcze pójdziecie w te płatne pakiety i tych kryształów będziecie trochę otrzymywać, no to wydaje mi się, że no warto mieć ten level 12. Od pierwszego dnia, jak już mam te pakiety, to właśnie wszystko po prostu czyszczę, ile się tylko da, a zobaczcie, ile jeszcze mam tych kryształów do wykorzystania. No i kolejną rzecz, jak już będziecie mieli odpowiednio wszystko rozwinięte, jesteście graczami, którzy po prostu już od dłuższego czasu ze mną tutaj się bawią, no to oczywiście też jest możliwość robienia craftów. No i crafty wykonujcie w sposób mądry, tak? Zbierajcie te surowce, które możecie tutaj uzbierać Alchemy Tower, natomiast wykonujcie je w sposób inteligentny. Zawsze sprawdzajcie, co warto, tak? Tu domyślnie pojawia mi się Executioner i powiedzmy, chciałbym więcej punktów otrzymać, no to zobaczcie, mnie nie stać, ale jak wezmę sobie bardziej popularne, to się okazuje, że tak naprawdę jest możliwość. Jak wybiorę nie miecz, a hełm, no to zobaczcie, że jeszcze taniej. Więc przeglądajcie, sprawdzajcie, bo tutaj rzeczywiście w taki sposób można oszczędzić tych surowców. No i
Ja też troszeczkę pozbieram tych surowców, w tym wypadku trzeba srebrno przepalać, które też nam będzie potrzebne do rozwoju bohaterów, więc trzeba cały czas liczyć i kombinować i dlatego warto te wszelkie daily tutaj ściągać i warto gdzieś tam latać po tych dungeonach. Bo jak wcześniej nie narzekałem na to, że brakuje mi surowców, to tak teraz rzeczywiście już trzeba troszeczkę czasami przeliczyć, co w tym wypadku mogę zrobić, a czego nie powinienem. Więc uważam, że tutaj te craftowanie to troszeczkę będzie takie na dobicie. Legendarki na pewno nie zrobicie, bo w tym wypadku przy wyższych tierach trzeba mieć tutaj ten rysunek. Rysunek znajdziecie w shopie w dungeonach. Nie wiem, czy gdziekolwiek to jeszcze wypada, ja nie miałem takiej przyjemności, ale zobaczcie, tutaj żeby zdobyć te 1800 pod list, to naprawdę trzeba przerobić trochę tych dungeonów. Być może ktoś jest na bardzo wysokim, zaawansowanym poziomie, a jest kilku takich graczy tam powiedzmy z pierwszej dziesiątki. Być może zbiera dużo więcej tych coinów, natomiast no, w moim wypadku to się mija całkowicie jakby tutaj z celem. Więc ja będę tylko w razie, jeżeli chodzi o te crafty na poziomie epickim. No i jeżeli chodzi jeszcze o dungeony, to tak naprawdę możecie zobaczyć, że jeżeli zaczynacie gdzieś od początku, to dla Was takim miejscem docelowym to będzie wskoczenie na poziom legendarny, a pierwsze legendarki złapiecie już na trzecim dungeonie, albo jeżeli ktoś dalej progresuje, no to złapiecie to na 7. I tutaj już powiedzmy w taki sposób dosyć losowy, albo po prostu jeżeli poprzez, tak jak ja tutaj robię, poprzez klepsydry, to tam zawsze jakaś legendarka się pojawi. Na razie jeszcze nie testowałem, gdzie w jakim wypadku, czy ręcznie to przechodząc, czy po prostu automatycznie, w którym wypadku będzie tego więcej. Natomiast no, tak jak Wam powiedziałem, no, ja jeszcze chciałem spróbować sprogresować na poziom trzeci, natomiast no, jeżeli nie wyjdę, no to będę się trzymać tego poziomu drugiego, poziomu legendarnego, bo w tym wypadku po prostu więcej punktów dostanę. Trochę to jest dziwne, bo powinno jakby trochę to jest dziwne z uwagi, że uważam, że to powinno punktować im dalej da się pójść po prostu w dungeony. No, ale myślę, że dzięki temu możecie właśnie zrobić taką przekminę, że dochodzicie do pewnego poziomu, no już potem możecie się skoncentrować na przykład, żeby gdzieś tam indziej progresować. Mam nadzieję, że podobały Wam się moje rozkminy. Jeżeli macie własne przemyślenia, to zachęcam do pisania komentarzy. Jeżeli macie jakieś problemy, to również w komentarzach, a na ten moment zbijam pionę i znikam. Siema!